Good morning. Good morning. Dzień dobry. Cześć. Today we're going to talk about something for my daughter very interesting. Dzisiaj będziemy rozmawiać o czymś, co bardzo interesowało moją córkę. And this is my daughter. Her channel is Walking, no talking / Aussie girl. So Polacy znają, którzy mnie odwiedzają, że mój kanał nazywa się Mój dom i wymarzony ogród. My Home and Dream Garden. I moja córka ma też kanał Walking, no talking. I A. po polsku spacerować, ale nie mówić. Coś takiego. A po angielsku. If anybody like to join my daughter's channel, link is under each of my videos. Jeżeli ktoś chce mojej córce pomóc, to może iść pod moje video i link jest pod każdym moim video. Napiszcie koment i ona też do Was zrobi subskrypcję. Correct? Correct. To add any memories or anything Yeah. else that they might have done in their childhood. Yes, that was, I'm talking everything about my family and the farm where, the village where my grandparents used to be. We used to live in the town and come all the time and spend time on the farm. So I'm not talking about everybody. This is my own experience. To ja tylko opowiadam o mojej rodzinie i tam, gdzie mój dziadek mieszkał, dziadkowie, ciocia, o tej wiosce. Nie mówię o wszystkich, bo niektórzy może nawet będą się sprzeciwiać, co ja opowiadam, ale muszę Wam powiedzieć, że to jest o mojej rodzinie i dla mojej rodziny. Jeżeli ktoś nie chce oglądać, to nie musi. Dla mnie to jest bardzo pamiątka ważne. też. Pamiątka bardzo, duża pamiątka. Dla mnie jest ważne, bo to wszystko już zagina. I dopóki ja tutaj jestem jeszcze ze wszystkimi i nagrywam i opowiadam moim dzieciom, to wspomnienia będą. A jak mnie już nie będzie, to i nie będzie żadnych wspomnień. To moja rodzina jeszcze żyje, dlatego że ja pamiętam, co ja opowiadam. So my family still is alive because of my memories. Yeah, they have the memories because Yes. you're reminiscing and Yeah. reminding them of what used to happen. Yes, if I'm not here anymore, there will be nothing, no memories about my family, and my family won't be here with us anymore. So my daughter is appreciating this. The other daughter is married, not here, but she loves the same things, to know more about me. So now, I'm going to ask you, when you went first time to Poland, my grandfather and your great-grandfather, he was still alive. Jak pojechaliśmy pierwszy raz do Polski, to mój dziadek, a jej pradziadek jeszcze żył, chodził i jeszcze był zdrowy. Do you remember anything? Because we went to his farm, we've got few photos. Do you remember anything about the grandfather? The grandmother, she died, she was sick, so she died early. She would never see her. Moja babcia zmarła wcześniej, to ona nigdy jej nie widziała, ale się jej pytam, czy pamięta, jak pojechała do Polski pierwszy raz i dziadek jeszcze żył, mój dziadek, a jej pradziadek. Co ona pamięta? Bo on właśnie, to jest była głowa całej rodziny i on właśnie wszystkich mobilizował, żeby produkowali jedzenie z lasu. And he was the head of the family, and he was the one directing people of the family members to accommodate food from the forest for the winter. So
My biggest memory that I have is riding on a horse at the farm that he had, and he was very fond of his horses and animals. And over here, it's my grandfather, her great-grandfather, and she wrote over here that he was 87 years old at the time. I tutaj napisała, że dziadek w tamtym czasie był 87 lat miał i napisała, że była na wsi i jechała na koniu, ale of course you can see, of course she's crying, she was afraid because she never have seen a horse close by. Płakała, bo się bała konia, bo nigdy w życiu nie widziała konia żywego, a nic nie mówiąc, żeby siedzieć na nim. A po polsku pamiętasz, jak to powiedzieć? To pamiętam jak na koniu jechałam. I Pamięta, bo jest tutaj na zdjęciu. jest. My często oglądamy te wszystkie zdjęcia i ona dlatego ma to też w pamięci. Ale pamiętasz, jak chodziłaś po tej gospodarce, w polu, jak poszłaś do lasu z wszystkimi kuzynami? Tak, do lasu chodziłyśmy, bawiłyśmy dużo w lasu. W lesie. I dużo się bawiłam z kurami i No puść, połóż, no bo... Jak później złapią. Zobaczymy, jak będę się bić. Tak, o, ci pokazuję. świnia i drzewa, łaziłyśmy. Po drzewach. I co jeszcze robiłyśmy? Chodziłeś się w pole, wszędzie, gdzie twoi kuzyni, to ty chodziłaś, dlatego że była taka swoboda, że nie musieli dzieci chodzić nigdzie z rodzicami, tylko w grupie, sami do lasu, Tak. sami do wody. Tak, bywałyśmy tam W rzece jest. Pamiętam, jest nagrane na wideo, że mówisz mi, miałaś buty zdjęte i mi opowiadasz, że byłaś w rzece w lesie i byłaś boso i mówiłaś, że woda nie była zimna. Że była zimna. Była zimna. Tam woda to jest tak jak z lodówki. Tak. Bardzo, bardzo. Fajnie tam było. Fajnie. Ja kopałam się tam w wodę i ciepło Tak. było. Teraz, teraz powiemy to po angielsku. That, what do you remember? Yeah, I remember playing in the farming fields with my cousins, like playing in the barn, playing with lots of animals and interacting with them and feeding them and Touching pig by the yeah, nose. touching pigs' snouts, and also there was like a little chicken that was young, and I tried to take special care of it. And People say that that chicken, when it was born, it was after Chernobyl 2 years or so, that lots of animals become like... they were deformed, deformed. from possible radiation. Yeah. Yeah, I think all the children had a great time. We were always playing together, and as long as we stayed in a group and looked after one another, we didn't need to have our parents always exactly looking over us, always by our side. It was safe to walk everywhere into the forest. Small children go and swim in the river. Children look after each other. To go into the fields, be with the animals,
no one ever without was. supervision. Yeah, Parental yeah. supervision. But my time, when I spent my time on my grandparents' farm, I was walking alone everywhere through the forest. I never had, nobody ever had Of any some- incidences Yeah. of anything going wrong. Yes, it was safe. So all of the materials I am going to show you in my video, they might in Poland by me from my holidays, and some of them photos from my sister. She have preserved things. The photos with the mushrooms, blackberries, other things, also from my sister. I don't have anything from internet here. This is my own experience, my own collection. Te wszystkie zdjęcia i co wam pokażę, te króciutkie filmiki, a to wszystkie są moje, z mojej kolekcji, robione przeze mnie, robione przez mojego kuzyna Zdzicha, którego już nie ma z nami, robione przez moją siostrę, i to jest jako moja piękna kolekcja, bo dzisiaj można zobaczyć naprawdę, jak było ciężko, a ludzie dawali sobie radę z życiem. So when you went to Poland and you went to forest, have you seen, that was early spring when we went, April, May, June. So at that time there was not many mushrooms yet. There are some, but not close by, because when I was small, I was maybe 7, 8 years old. We used to go to the forest to collect mushrooms. I do remember glimpses of going into the forest. I think they had metal buckets, looking for anything that they could find to harvest. Maybe blackberries. And Raspberries. mainly fruits, I think, that they were looking Fruits. for at that time. Yeah. Jak chodziliśmy do lasu zbierać jagody, grzyby, to przeważnie to było blisko jesieni. Ja miałam gdzieś 8 lat, pamiętam, może troszkę byłam młodsza, i to była straszna, duża, rodzinna tradycja. Wszystkie dzieci i kto mógł z samego rana, Everyone would join in on the excursion to go collect and harvest food, basically, because everyone needed to eat, so everyone helped. yes, like part of them it was preserved, part of the forest food was preserved for winter. That was because in the autumn, winter and spring, so you may say less than 9 months, they have to eat something before they have So the method crops. of being able to provide food was preserving it. And so then there was more available food, obviously, because it was snowing and cold, so there'd be nothing growing in the fields, nothing to eat. And beside that, in one house always was a big family. You used to live 2 families in one house, and lots of visitors come in. So you always had a lot of food
that needed to be provided for people. So I remember when I was small, we used to wake up early in the morning, which I hated at that time. 4 o'clock, 5 o'clock, and Dawn. it was dark because they used to live like on one side of the road, houses, on the other side forest. So it was very dark. Most of the time it was cold, and they wake us up, all of the children, To participate in harvesting. mushrooms. Yeah, each excursion to forest, the forest belonged to my grandfather. So we used to go to that forest and look for mushrooms and other forest goods, but into our forest, people from other sides used to come too, and they harvested and they took for free also. Because there was lots to go around. Yeah. For everybody. I never had gum boots for children, so I have to look for any like higher boots, even 5 size bigger, because it used to be snakes in the forest, and if snake. And you need to protect your feet too. Yeah, I remember my sister was bited one time with snake. We went to for blackberries. And was far away, and I ran back. Snake bite her leg, and I ran back to my grandfather. I remember my grandfather took cart and horse, went to the forest. I stayed home to relax because my face was like a beetroot. Yeah, I was running. You'd been sprinting back to tell the news, yeah. And then I could not stand up because my grandfather supposed to take her straight to the doctor, to somewhere to the other village. And when I went back to the forest, walking again, I find them where they are. I don't know, like just intuition, small child. And here she is picking blackberries. That snake, it was not the poisonous. They called it padalec. And but then everybody come back on the cart home. Opowiadam teraz, że do lasu jak chodziliśmy, to nas budzili wszystkich rano. Ciemno jeszcze było, zimno czasami, a małym dzieciom się nie chciało w tamtym czasie iść do lasu i zbierać grzyby czy jagody. Ale oni już zapowiadali, że trzeba iść, to już człowiek był taki naszykowany, że... Wiedział, że musiałaś iść. Nie miałam żadnych takich dobrych butów wysokich, żeby się ochronić, bo czasami były żmije. I szło się, brało się jakieś wiadereczko, czy wiaderko, czy koszyk, czy jakiś garnek i się szło zbierać jagody i grzyby, a które przeważnie zbieraliśmy w naszym lesie, bo dziadek miał swój las. I jednego razu pamiętam, opowiadam, jak moja siostra była ugryziona przez padalca i ja przyleciałam biegiem z powrotem przez ten las do domu. Nie wiem jak to było, 40 minut biegłam, przyleciałam, dziadek założył konia i furmankę, żeby pojechać ją zabrać, bo ją żmija ugryzła, to nie wiesz, czy jest trująca i jak długo ona ma życia. I miał ją zabrać z lasu na jakąś tam pobliską wioskę do lekarza. Bo ja nawet nie wiem, czy w tamtym czasie był lekarz w tej wsi, gdzie mój dziadek mieszkał. I dziadek przyjechał ją zabrać i ja z powrotem poszłam przez ten las sama. Zanim ja doszłam, ja przychodzę, moja siostra już zbiera znowu jagody
I to był padalec, który ją ugryzł. To dziadek wszystkich załadował na furmankę i wróciliśmy z powrotem do domu. Ale było dużo jagód nazbieranych, bo było nas może 5-6 osób. But I remember that day we had buckets, those metal buckets. In Europe, people ditch water from wheel. Oh, there were Wiadro. collection buckets Yeah. to collect water from the well. Yeah, so the buckets like that. Quite big volume. Yeah, blackberries. Then next with the blackberries, the huge bushes of raspberries. And bushes of those we used to have in a garden start growing. Mulberries or No mulberry, but also like blackberries. yeah. Yes, because the one blackberries in Poland they call different way. They call jagody. Te, które and those ones, the climbers, they think called there were- blackberries. And currants also. I think you used to collect. The Or red little ones. The Australian word for them is currants. Yes. Currants. The red little one they used to call borówki. Borówki are on the small shrubs and little, and they musiała. Those borówki. My grandparents and my mom and my auntie, they used to make from them gems. Preserves. Yeah. Preserves. My grandparents used to make from borówki, from jagody, big glass bottles with the long neck like that, wine, homemade I'll make wine. your own fruity flavoured wine. Yeah, wine. Mój dziadek robił z jagód i z borówek, bo też w lesie były borówki, wino w takim wielkim, z długą szyjką, z szklanej butli. Jak ono się nazywało? Już zapomniałam. Zobaczyć i Yeah. włożyć, jak Muszę się nazywać. Yeah. Sagon? Sagony, zapomniałam. I forgot how this bottle is called. So, And also probably made lots of cooked goods, including fruits like fruit pierogi, pierogi. maybe fruit pies, sauces. I will show also insert blackberry dumplings, Polish dumplings. Pokażę pierogi zrobione z czarnych jagód, co mi siostra wysłała zdjęcie pokazać. Very interesting thing is about blackberries in Europe, that they are inside black and sweet juice, and when you touch them, your hands, your tongue, your They're mouth. very stained. That's Stained. similar to the mulberries that Yeah. we grow here in Australia. The same way they'll stain your hands or your clothes. Yeah, or like mulberries, Yeah. yes. And in Australia, blackberries, most of the time they come from New Zealand, and they inside have like white clear gel. Yeah, so there'll be a different species of berries. Yes. W Australii jagody przeważnie są sprowadzane z Nowej Zelandii i one w środku są mają taką galaretkę jasną, białawą, tak przezroczystą. Nie ma takich jagód, jak są w Polsce, czarne, słodkie. No ale co mamy zrobić? Kupujemy je. To te zdjęcia, które zobaczycie, mi siostra wysłała, to były też
z lasu jagody i zrobili też pierogi. To była najlepsza rzecz. That was the best thing, because when we collect jagody, all of the berries, part of them has been preserved for winter, and for this day and for next day we had something to eat. Fresh cooked food, yeah, including the berries. Yeah. Sometimes it was baked with the blackberries, tea cake with the blackberries, and dumplings with the blackberries. And it was also homemade noodle with the blackberries, like A sauce soup, a sauce, yes. mixed in. Yeah, and those things for children during the time, that It's was a big treat. Yeah, because it was with sugar, you Yeah, know. it's a nice sweet taste. Yeah. To mówię teraz, że z jagód robiliśmy w tamtym czasie poza przetworami na zimę. Były pierogi do jedzenia, było ciasto drożdżowe z jagodami. Co tam jeszcze mówiłam? Kluski z jagodami. Tak, jagody mieliliśmy z cukrem, czy z mlekiem, czy ze śmietaną. Nie pamiętam, czy były naleśniki robione, ale wszystko, co było, to dla nas było bardzo dobre, dlatego że to było z cukrem i dzieci zawsze głodni są słodyczy. And going to the forest to collect this for the preservation for the winter, it was not only one time, because they have to preserve many jars for winter and keep them underground special. Do you remember this? Yeah, it was like a underground cooling room. So We've got on the photo here. Yeah, maybe equivalent to a natural basement. Yeah, basement. To keep foods cool. One was outside. That little mountain on the right hand side. Górka z prawej strony. And in each kitchen, there was 2 kitchens. It was, when you walk in, lift like a special wooden flap. Yep. And go under the ground. So there'd be a hutch and a room or space underground to store food. Some shelves, and they used to do on the shelves. So when the forest goods available at that time, there was not only one time we went. We went many times to preserve, to collect and preserve for the winter. Parents preserve for the winter. We have to help them to wash all of the glass jars. Help out. Out. At that time it was red rubber, or it was when they don't have, my mom used to buy cellophane, they called, like see-through paper, and cover this. Yeah, to keep the oxygen out, to make sure they stayed the fresh special and way. preserved. It was probably wetted. I don't remember anymore how it was done, but I was doing myself. As well. As a doing child, myself. Helping. Yeah, and wrap all around with something, with string or something, the top. To keep it tight, right? But And to make sure in the future not to poke this. Yeah. Because then it's wasted. It's destroyed, And so jak poszliśmy nazbierać to na zimę, to nie było tylko jeden raz, to było kilka razy, bo to musieli zrobić dużo, na przykład jagody rosły w pewnym okresie czasu, grzyby w innym okresie czasu, co tam borówki, co nazbieraliśmy, to musiało być przetworzone na zimę, a tam było zimno bez przerwy cały czas.
i było przechowywane. Pamiętam, Małgosiu, nie wiem czy jeszcze to stoi, podziemno na podwórku, tam gdzie Krzysiek teraz mieszka, tam jedno stoi gdzieś taka piwnica. To było w piwnicy. Wchodziło się do tej piwnicy i ta piwnica jeszcze była, jak myśmy byli i mamy zdjęcia, jak ta kura była z Maciekiem i Tak, to znajdziesz zdjęcie Valentin. i pokażesz. Yeah. Tak. I oprócz tego I było mamy- dwie piwnice jeszcze. Jedna u Małgosi, u twojej mamy, tam Krzysiu teraz mieszka, a druga była u dziadka. I te dwie piwnice, jak się wchodziło, podnosiło się deski, ja tam często, deski, taką klapę, ja tam często wchodziłam i tam były jajka, bo mieli swoje kury, to był odgrom jajek w wielkim koszyku, a tam były Mogłeś różne tam przetwory. nawet kartofle tam chować Kartof- też. tak, Są marchewka. być, gdzie jest ciemno i zimno. Buraki czerwone, kartofle, tak. Też były jajka, przetwory ze słoików. Jeżeli robili swoje wędzili, to czasami pamiętam, tam wisiała też słonina, żeby myszy nie doszły. To była też osolona słonina, wisiała na takich hakach. Kiełbasa, boczki. I to było wszystko tak dobrze osolone z zewnątrz, że to przetrwało dłużej. To nie popsuło się za jeden dzień, tam było bardzo zimno. I nie było lodówek wtedy, a jedli mięso i przetwory kiełbasy jedli przez dłuższy okres czasu. And the biggest, most popular, and is popular till today, In Poland, yes, of course. It's one of the most popular activities is gathering mushrooms. mushrooms, yes. And people love mushrooms because they're free too. And in Australia, most mushrooms are poisonous. You can't eat them, so that type of harvesting doesn't occur here. We don't even go to the forest in Australia because we don't have access Yeah, in our state. Yeah, if it's a natural forest, usually it's protected, so you should only be walking on bush trails in Australia. So it's a little bit different. To w Australii my nie mamy grzybów w lesie, w naszym state, a nasz state jest taki duży, jakby Polska zmieściła się 20 razy. I my nie wchodzimy do lasów, bo jak już na wcześniejszym mówiłam, jednym z video, nie wchodzimy do lasów, bo nie mamy tam dojścia, grzyby nie rosną, różne dzikie zwierzęta, lasy te wszystkie są obgrodzone, są kangury, dzikie kangury mogą cię zabić i po prostu tam nie ma wejścia. Nie, to tylko możesz chodzić na Specjalne, specjalne. wyznaczone i obgrodzone, like National Park. Yeah. To można tylko iść do National Park. We're talking about the mushrooms. So the mushrooms, I'm going to show you videos, photos from my sister. In Poland is huge thing. Pokażę wam te grzyby, jak było grzybobranie. Moja siostra jeden koszyk mi zrobiła zdjęcia. And what was made from mushrooms? They used to, because in Australia we have porcini only from Italy. Yeah, there's And a we- lot of imported mushrooms. And we've got like for little packet like that, it costs like $10 minimum. Yeah, w Australii my mamy tylko włoskie prawdziwki suszone w malutkich paczuszkach, a resztę mamy pieczarki. Możesz sobie kupować ile chcesz, ale ile możesz tych pieczarek jeść? Czasami chcesz i inne. I remember
the yellow mushrooms in the forest that we call the kurki. Pamiętam te kurczaki żółte. Sos z nich robiliśmy. Mama w słoiki robiła. I remember prawdziwki. Pamiętam porcinis. That was the best mushroom. Najlepsze to były takie grzyby. I remember anda porcini, podgrzybki. Pamiętam podgrzybki. Anda porcini. So it's not real, but it's close by. I remember the one it's got like a slime, and you have to remove skin from top. You'll have to, look up the Australian words Yeah. from that. To są, pamiętam te polskie, gdzie się skórę zdejmowało. Przed chwilą pamiętałam, teraz zapomniałam. Dużo różnych, pamiętam, grzybów. Do you know what kind of mushrooms food in Poland could be? It could be made soup. Yeah. Yeah, the same thing. You can put in dumplings. You can make different types of pies and slices from it, and Into sauces. the cabbage. Yes. They dry them. I remember on Also the strings I used to thread. thread. Okay. And we used to dry them, and then grandparents used to put on the coal fireplace to dry. To dry out as well. Yes. Then it was preserved in the jars for winter with the water, some spices, garlic, and vinegar. Then we have also the same day when we harvest them from forest. Somebody straight away was cooking for everybody lunch, because when we come back it was before lunch. We left was early in the So morning. everyone was hungry, ready Yeah. for a good lunch. Yeah. But we could not play. We have to participate. clean all of those, touch every mushroom. That was the worst thing. I used to hate it. But now I wouldn't mind. Because Now you're fond of the I activity. don't have access. So w Polsce opowiadam, że robili w słoiki, suszyli pierogi, pamiętasz po polsku, kapusta, zupy, sosy. Tego samego dnia ktoś zaczął gotować obiad, to bo byliśmy wszyscy głodni, jak wyszliśmy o 5 czy o 4 rano, To wszyscy przychodzą do domu głodny. w południe i każdy jest głodny. To dzieci nie mogły się iść bawić, musiały teraz obierać te wszystkie grzyby, najgorsza rzecz, co nienawidziłam. I później rodzice po jedzeniu, cośmy pojedli, już brzuchy całe, musieliśmy myć słoiki, szykować i ciocia, babcia za moich czasów, mama robili przetwory z grzybów. I to nie było, że 2-5, na przykład 30-40 słoików. Preserving as much as they could. Yeah. So from forest we have mushrooms, And a variety of fruits, so it was like different fruit. Blackberries, currants. Was this wild strawberries, or was that mainly Wild strawberries. To mieliśmy w Polsce, Polacy wiedzą co, różne owoce, a największa rzecz były też poziomki.
we had in the Poland white strawberries. I remember when I went to Poland, we went into forest and I took the plastic bag, and the plastic bag Filled to the brim. to the broom, and they're so sweet. I've got here in my garden A small patch of patch. similar type, strawberries. Delicious, delicious, and they just grow everywhere in the forest. You need to see where's more sun coming. The What they're suited White to ba- growing. yeah. Beside that, it was something else from forest what my grandparents used to preserve. They used to collect, we call this ściółka, the dry needles from Pine needles. pine needles. Oprócz tego ściółkę, ja sama grabiłam, miałam skręconą rękę. I remember I was collecting with the rake. Oh, sweeping up pine needles. Yeah, like Breaking them up. 3-4 children, we have to go to the pine part of the forest and sweep in the piles. And then my grandparents, whoever, or uncle used to come, or grandparent drive in with the cart, And collect all the piles. Yes, and on the beginning, I remember he was stacking this for the winter along the wall, protected with the posts, wooden posts. And that was also heating up It's like an insulation. insulation. And when they need to use it, they just took handful or in the bucket and start firing the fireplace because Yeah, they to have start to the cook. fire. Yeah. Pamiętam też ściółkę, sama poszłam. Nie pamiętam kto ze mną była, było nas 2 czy 3 i ja miałam lepsze grabie. I grabiłam to i ktoś z kuzynów chciał moje grabie i zabierał mi, bo moje grabie były lżejsze i wykręcił rękę, miałam skręcono w 3 miejscach i poszłam, pamiętacie ten domek, gdzie ta sprzedawała Lisowa, sprzedawała tam wódkę w tym, to za Lisową, za jakieś 2-3 domy była kobieta, która potrafiła naprawić rękę i poszłam do niej. Probably like a chiropractor here. Nie, ale ona była gospodynią normalną. Poszłam do niej i ona mi naprawiła tą rękę. A ja z bólem szłam, trzymałam. A przez długie lata ta część, jak podniosłam coś, to mnie ciągle jeszcze bolało, ale teraz już jest okej. Yeah. So Was the pine needles only used for like insulation, or was they used for any food purposes or not? no, what I remember only for insulation and only to burn Oh, okay, fire. it helped to start the fire. Yes. So then, beside that, the next supply from forest, it was all of the sticks for winter, for fire, and all of the broken branches, Yeah, collecting, wood wood. just to keep the fire going because you've got a long winter to endure. Yes, and the trees, because my grandfather had forest, the trees, thick trees. He'd axe it down. Yes. Yeah, and take And the logs yeah, they have to cut it wood into stumps. in the stumps. I've got cousin on the photo. My sister sent me, so I will show you how he's Yeah. doing this. And children have to put on the hand and And of go course, stack them. yes, to dry for the winter. I też rąbanie drzewa. Drzewo było bardzo też i było w tamtym czasie też używane do nagrzewania mieszkania, do gotowania jedzenia. I ściółka, i różne patyki, kijki
to myśmy chodzili, zbierali ściółkę i te kijki, a drzewo i gałęzie, jak drzewo było jakieś próchniałe, to dziadek obcinał, bo też ze swojego lasu przyciągał. I rąbali to w specjalne długości kawałki. To mam Krzysia na zdjęciu, jak rąbię, to też pokażę. I to było ogrzewanie na całą zimę i w ogóle w ciągu roku palenie, bo też węgla dużo tam nie było w tamtych czasach. Za węgiel trzeba było płacić. Coal at that time was really expensive for normal people like that. For working class people, so Yeah. most people would get wood supplies to burn the Yes, fires. yes. And they need to have wood all the time Because you're cooking or every day cooking food. yes, and there was normal fireplace. Yeah. It was like with the stove. Yeah, stove cooktop, but the Yeah. fireplace. And underneath. heating for the night, it used to all along the Is it like a large chimney type? made from the tile. My uncle made it from the Okay. tile. To ogrzewanie było robione piece, mój wujek pamiętam zrobił. When I went to Poland and my uncle, I was so cold, he heated up and he put 2 or 3 only pieces for the night. It becomes so hot because he knew how to do a wood one. Yeah, I have to open the window. door could be with that hot. Window. Yeah, window. Let some cold in. Yeah, yeah. No, mówię o tym piecu, jak mój wujek wybudował piec, ja pojechałam do Polski, było mi zimno. On włożył tylko 3 chyba albo 4 kawałki drewna i tak się nagrzało, że ja musiałam otwierać okno. Po prostu nie mogłam spać, tak mi było gorąco. There's another thing, few things my grandfather was collecting from forest. Żywica. It's he put a triangle bucket on the tree, cut the tree. Sap. Sap. So it's some kind of special sap from, Sap. I don't know what trees you collect it from. I don't know. There was sap also, I remember. I used to go to the forest and check for my grandfather. If the Yes. collection buckets were full of Yeah, sap. because or some not. of them he plays higher, some of them he plays lower. And he did like little cut like that, and the sap was Would dripping. get dripping. Yeah. I don't know what he was doing with this sap. I have no idea if he was selling. No idea at all. I I've też heard you pamiętam. can put it into, drinks depending don't on know. the taste. So I don't it know. could be, variety of I purposes. don't know. It was something different. Probably it was collection in the special, and he was selling this sap. They needed for something. Też pamiętam, opowiadam o żywicy, jak dziadek nadcinał drzewa troszkę i żywica kapała tam w takie trójkątne pojemniki. Ja czasami chodziłam sprawdzać, bo jedno było wyżej, drugie niżej, które już było całe, żeby on poszedł i to zebrał. Ale na co oni to robili, zbierali? Czy sprzedawali to, czy coś? Nie wiem. Because beside that, all of the forest goods, they used to also take to the special place and sell it, Okay. all fresh. So was it They like a make market? money. or- There was not market. That was special collection. They advertise today in this village. they'll be selling. We collecting blackberries, you know. Yes. So people, whoever who wants to make money, they took to that place. The produce, yeah, in produce. exchange Yeah. for money, yes. Też widzicie, po polsku ja zapominam. Pamiętam, że nosili jagody, grzyby i inne rzeczy z lasu do specjalnego skupiska, jak to mówiło wtedy, było skupisko. I tam sprzedawali, też zarabiali pieniądze. So
one forest, how much. Food it can produce and how many people it can Yeah. support. Yes. Widzicie, jeden las, gdy jest dbany, ile jedzenia przez ile lat można z niego używać. Nie dość, że na całą zimę i na jesień i na wiosnę masz swoich przetworów, a podczas zbierania i sezonu masz swojego jedzenia dużo, to możesz jeszcze sprzedać i na następny sezon znowu rośnie. Aby tylko dbać o to. Because I have seen people chucking a lots of rubbish there, lots of forest it's sold and cutted, Yeah, not destroyed. preserved. Yeah, Yes, the garbage. I feel so sorry for that because Yeah, they're destroying the Destroying. environment. my Yeah. childhood was different. I haven't been there for a long time, but my childhood, it was free, easy childhood. I could go anywhere and if I'm hungry, I drink water from the hole in the forest, and I could eat blackberries. Yeah, you could eat. You Yeah. could rely on everything being Yeah. fresh and clean, whereas now you'd be, Yeah. scared to drink water. Yeah. Like you wouldn't know if it contained anything poisonous. I remember another two things, but we will be wrapping up very soon. If you're still there with me. A pamiętam jeszcze dwie rzeczy, ale już niedługo będziemy kończyć, jeżeli tutaj jeszcze siedzicie, nie znudziło się wam. Jarzębina. In English, on the tree, they still growing red berries in the forest. I don't know what they did from this. Ja nie wiem, co z jarzębiny się robiło, ale wiem, że też zrywane było. Jarzębino czerwona, któremu serce dasz. It was song like that. Piosenka taka była, jarzębino czerwona. And orzechy laskowe. Some type Walnuts. of nuts. Nuts. And they grow on the trees with the leaves, big leaves like that, and close by the river. One rosły na tej leszczynie, tych drzewach, blisko rzek. And I used to go to the river in that forest. I chodziłam do rzeki, wzdłuż rzeki w Majdanie. Rosły, and we climb to collect them. I wchodziłyśmy i zrywałyśmy tą leszczynę. Pamiętam, ta leszczyna była więcej tam, gdzie szkoła podstawowa, w tym miejscu. I to była big competition between children and Teachers or squirrels. squirrels. Okay, Yeah. both looking for nuts to store. Yes. And i to była like Are they called acorns? icons, In yes. Australia, English. Similar to icons. Because from normal icons, they're not eatable from the parks. Okay. That look like icons. Could be, yeah, variety. Yeah, Some yeah. kind of variety. I to, co pamiętam, to dzieci walczyły o to i wiewiórki. I wiewiórki jeszcze widziałam, też mi Zdzichu nagrał w Majdanie, a przychodzą blisko domu wiewiórki. I hope you enjoy it. And at this same point, I want to say thanks very much everybody for watching. Ask any comments, join my daughter's channel. Yeah, join Walking No Talking. Yeah. That's not based on Poland. It's snapshots of Australia. Yes. If you're interested in learning about Australia. And how long your videos? And most of my videos are fairly short, so they're quick and easy to take in. 1 minute, 2 minutes. Beside the short videos, so Yeah. it won't take you a long time to watch. But
interesting, something different. Just facts that people might not know about. Mine is about Poland and her Yeah, is about Australia. that's right. Jeżeli ktoś chce dołączyć się do mojej córki kanału, to proszę bardzo, idźcie do tego link pod moim wideo. Jej wszystkie są krótkie wideo, minutę, the shots normalne i oprócz tego minutę do 2 minut wideo. I wideo są o Australii, a moje są o Polsce, o mojej rodzinie i o teraźniejszości, co ja robię. A teraz wam pokażę, przelecę mój ogródek. And I will show you my garden. And for today, thanks very much. See you next time. Next time. Next story. Anybody wants to know about something different, let me know. We will do another session about the different topic. Yep. Yes, jeżeli ktoś coś chce dowiedzieć, to proszę napiszcie w komentarzu i my zrobimy następną rozmowę. Oh, this is 1 hour or even longer. Thank you.